Cześć, pod ostatnim filmem zostawiliście masę komentarzy i temat agenta AI Was zaciekawił. Dlatego, tak jak mówiłem, jak będzie dużo komentarzy, to odcinek się pojawi i dzisiaj go nagrywam dla Was. Mam nadzieję, że w sposób wystarczający przekażę tą wiedzę, którą posiadam, jak zbudować takiego agenta AI i każdy z Was sobie z tym poradzi. A jeśli nie, to pytajcie w komentarzach albo piszcie do mnie wiadomości prywatne na maila lub na Instagram. Wszystkie moje social media i linki do kontaktu znajdziecie w opisie, a my przechodzimy do filmu. Właśnie podczas montażu wyłapałem, że nie ma jednego momentu dotyczącego automatyzacji tego agenta AI, dlatego na końcu filmu Wam pokażę, jak to zrobić, żeby działał on automatycznie, ale już tylko dam Wam napisy i pokażę po prostu myszką, gdzie trzeba nacisnąć. Dlatego bądźcie uważni, na pewno postaram się, aby się nie przeoczyli tego momentu. Kawa przygotowana, laptop otwarty, zaczynamy tworzyć. Otwieramy przeglądarkę, wpisujemy adres make.com. Nie tłumaczymy strony na język polski, ponieważ w języku polskim trochę się niektóre formuły i krzaczą, dlatego niech zostanie język angielski. Logujemy się. Tu możemy zalogować się, utworzyć sobie konto lub zalogować się przez Google. Ja rejestruję się przez Google. Stworzyłem sobie tutaj e-mail taki na potrzeby tego nagrania, testu, stworzenia tego agenta i z niego będę korzystał. Ok, wchodzimy tutaj w Create Scenario. Ok, zaczynamy od pierwszego modułu, jest to HTTP Make a Request. Wybieramy tutaj Basic Auth, Create a Keychain. Tu musimy mieć API Key. Tutaj jest klucz mój API. Teraz Wam pokażę skąd go wziąć. Musicie założyć, jeśli nie posiadacie jeszcze takiej aplikacji jak Interval IQ. Jest to darmowa aplikacja, która gromadzi nasze informacje o treningach i o zdrowiu, coś jak Garmin z Trawa, tylko dużo bardziej rozbudowana i dużo więcej informacji pobiera o nas i dużo więcej o nas wie. Dlatego tutaj jest ważne, wchodzimy w ustawienia, mamy tutaj identyfikator zawodnika, jest to nasz unikalny klucz i mamy klucz API. Jeśli go tu nie macie, to musicie nacisnąć na generuj. Ja go mam, trzeba go skopiować i wtedy jeśli go tu nie ma, to robicie Ctrl V, Wam się tu pojawia i robicie create. Wtedy Wam się tutaj pojawia. I teraz jak pobrać te dane? Ja mam już gotowy link, Wam go wkleję albo w notatniku w opisie filmu, albo może przygotuję Wam taki plik, który Wam wrzucę na dysk ze wszystkimi zmiennymi i wszystkimi komendami, które trzeba wpisać, bo ja też je, nie ukrywam, znalazłem w internecie, jak to wszystko zgrać i po prostu trochę pokombinowałem, pod siebie to stworzyłem i teraz Wam tą wiedzę przekazuję. Mamy taki adres Interval IQ, API V1, atlet, mój numer zawodnika i wellness. I tutaj wybieramy metod get. I tutaj musimy mu jeszcze ustawić, żeby pobierał nasze dane w cyklach 7-dniowych. I tutaj wchodzimy w query parameters. Tutaj jest old est. I tutaj też Wam wrzucę zmienną, którą tu trzeba podać. Wy wszystko opiszę, porobię Wam screenshoty, żebyście wszystko wiedzieli. I drugi parametr musimy mu zrobić, to jest nef est, czyli nowe. Tam było, żeby brał stare, tu będzie brał nowe. Body comp, dobra, i to jest wszystko. I teraz tu jeszcze sobie
Ustawiamy, ja mam, żeby pobierał mi raz w tygodniu. Ja mam ustawione na niedzielę na godzinę 17:30, ale od początku sezonu teraz sobie to zmienię na poniedziałek na godzinę 8:00. Na godzinę 8:00 z tego względu, że nie chcemy jeszcze aktywować naszego scenariusza. Z tego względu, że teraz jak będę jeździł na coffee ride'y, chciałbym, żeby już widział, czy się w poniedziałek zregenerowałem przed tym, jak ustawi mi trening. Dobra, teraz następny. Taki sam robimy. Make a request. Wybieramy Basic Out. Już tu nasza ta baza jest, którą wcześniej wpisywaliśmy. I teraz robimy dokładnie to samo, tylko z innym linkiem, który też Wam podam. Jest to link Activity, który pobiera nasze parametry aktywności. Tam pobierał zdrowia, tu pobiera tam pobierał dane zdrowia, tu będzie pobierał dane aktywności. OK, i mamy następny. I teraz bardzo ważna rzecz, żeby widział, w którym tygodniu treningowym jesteśmy. Musimy stworzyć mu, czekajcie, na którym jestem koncie, dobra, przełączę się na te konto. Musimy mu stworzyć dokument Sheets, tak zwany dokument Excel. I tak, w tabeli A1 wpisujemy tydzień, a w tabeli numer 2 wpisujemy 1. I teraz robimy wstecz. Ten arkusz kalkulacyjny nazywamy tydzień treningowy. I wracamy do aplikacji Make. Teraz tutaj wybieramy Google Sheets. Nie mam pojęcia. Musimy znaleźć Get Excel. Create Connection. My Google Connection. Tak jest. Tutaj teraz będziemy musieli sobie wybrać naszego maila, na którego się zalogowaliśmy. Musimy wszystko pozaznaczać. Się łączy. I teraz wybieramy nasz tydzień treningowy. Arkusz pierwszy. I wpisujemy, że chodzi nam o A2 i robimy save. Następnym krokiem jest stworzenie modułu kalendarza. Google Kalendar. I tutaj musimy wybrać zakładkę Search Event. I tak samo się łączymy z naszym Googlem. Pozwalamy mu na dostęp do naszego kalendarza. I jest nasz kalendarz. Start day now. Tutaj wpisujemy taką formułę, też Wam ją podeślę tam w tym pliku gotowym. I tutaj tak,
w query, czego ma szukać w kalendarzu. Ja mam to zrobione tak, że to jest start. Później Wam pokażę, o co chodzi i co on będzie przeszukiwał. I mam limit, żeby brał pod uwagę maksymalnie 3 starty zbliżające się. Myślę, że więcej niż 3 razy w ciągu miesiąca startować nie będę, więc jakbyście mieli więcej zaplanowanych startów, możecie wziąć tutaj, wpisać co chcecie, nawet możecie zostawić i 10. Ja sobie zmieniłem na 3 i mamy tutaj stworzony kalendarz. Później Wam pokażę, o co w nim tak naprawdę chodzi. Teraz musimy zrobić zakładkę Tools i tutaj wybieramy tekst agregator i robimy, żeby szukał nam z kalendarza. Z kalendarza tak, wyścig to będzie summary, data, tutaj niepotrzebnie spację zrobiłem, data to jest start i opis to jest description. Tak, dobrze, wszystko mam? Tak. I robimy save. No nie masz na razie co agregować, ale będziesz miał niedługo. No i teraz przechodzimy do naszego mózgu. Gemini, generate a response, create connect. I tutaj musimy mieć API key. I skąd go wziąć, żeby Gemini z nami współpracowało? Wchodzimy w Google Studio AI. Google Studio AI. Dobra, jesteśmy na stronie Google AI Studio. Teraz logujemy na nasze konto i musimy sobie wygenerować klucz API. I tu jest nasz klucz API do projektów, które możemy robić. Wklejamy go tutaj, save i powinien nam się połączyć. Tak jest. Dobra, wybieramy sobie Gemini, jakiego chcemy. Wybieramy Flash, bo jest darmowy. I teraz tak. Message. Tu wybieramy user. W parts wybieramy message typ tekst. I tutaj wrzucamy prompt, jaki chcemy wykorzystać. Ja Wam dam też w opisie albo w pliku prompt, z którego ja korzystam. Możecie sobie go przerobić pod siebie, jak tylko chcecie. I tak naprawdę to tu jest wszystko. Robimy save. Co on tu od nas chce? Moduł 16 i 38. Coś mu nie pasuje. Nie mam takich modułów nawet. Nieważne. A, wiem co. Nie ma takich. Dobra, tu wybieramy. Musimy wybrać nasz. Że jesteśmy. Tu będzie z naszego Google Sheet, w którym tygodniu jesteśmy. Dane zdrowotne to jest nasz pierwszy moduł. Data, żeby pobierał nasze dane. I teraz aktywności to jest 2 i też data. I teraz bierzemy save
Jeszcze coś go boli. Pewnie jeszcze gdzieś jakaś zmienna jest z mojego. Zaraz ją znajdziemy. Aha, i kategoryzację startów. To tutaj z agregatora musimy wybrać też, żeby patrzył, jakie mamy zaplanowane starty. I teraz bierzemy save, OK i działa. I teraz ostatni moduł, czyli Gmail, send and email, create. Łączymy się tak samo z naszym kontem Google'a. Zezwalamy na dostęp. OK. I mamy. I teraz tak. Tu wpisujemy, na jaki adres chcemy, żeby nam to wysłało. Czyli ja muszę wziąć sobie ten adres. Nie pamiętam go, więc muszę sobie go skopiować. Jaki chcemy temat? Powiedzmy nasz trening i body content musimy dodać tekst, jaki chcemy rezultat z prompta, jaki wygeneruje nam Gemini i bierzemy save. I teraz chwila prawdy. Ja wejdę w Gmaila i zaraz zobaczymy, czy nam to wyśle. I co nam wyśle? Naciskamy Run. Zebrał dane, zobaczył, w którym tygodniu jesteśmy, przeanalizował kalendarz, zagregował treści, wysłał do Gemini i Gemini teraz myśli nad naszym treningiem. I powinniśmy dostać na maila naszą rozpiskę. I mamy treningi. Jest analiza. Jest plan na następny tydzień. I teraz Wam pokażę. Tu trzeba jeszcze zmienić jedną rzecz. Ja Wam to poprawię, bo chyba mi to uciekło. Aktualny status. Jesteśmy w tygodniu bloku i tylko i planuj treningi tylko na ten tydzień, który masz podany, bo stworzył mi na tydzień następny, a mamy podany tydzień, no i pierwszy. On po prostu myślał, że ma stworzyć na tydzień następny, więc testujemy jeszcze raz. Myśli, to ja się napiję kawy. Polecam kawę do takich zadań. Dobra. I wysłał. Wchodzimy w inbox. Odświeżamy. Jest. I jest. Stan zdrowia. I tutaj wchodzimy w pierwszy tydzień bloku. Adaptacja z EFTP bazowym 227 W. To jest moje aktualne EFTP. I tutaj jest. Nie widzę Twoich nadchodzących startów w nadchodzącym tygodniu, dlatego realizujemy pełny plan adaptacyjny bez taperingu. I mamy plan. I teraz Wam coś pokażę. Zrobimy tu, powiedzmy, że jesteśmy w tygodniu drugim i wejdziemy sobie w kalendarz.
i wpiszemy sobie, jest sobota 7, to wpiszemy sobie start powiedzmy na czwartek 12. I tutaj tak, start powiedzmy. Jest start 90 km. Jest zapisane, jest ok. Jesteśmy też w tygodniu drugim. I bierzemy sobie znowu test i zobaczymy, co on nam powie ciekawego teraz. I nam wysłał nasz plan. Dobra. Widzicie, widzę Twoje nadchodzące starty w dniach, dlatego zmieniamy plan na tapering. Twoje wskaźniki, że dobrze sobie radzi z obciążeniem. Zgodnie z wytycznymi dla wyścigu o dystansie 90 km, wyścig krótki, wprowadzamy 3-dniowy tapering przed czwartkiem, aby zminimalizować zmęczenie przy jednoczesnym podtrzymaniu pobudzenia układu nerwowego. I w poniedziałek mam aktywację, w środę mam przedstartowe pobudzenie, w piątek mam recovery po wyścigu i w niedzielę mam bazę tlenową. Także widzicie, że tutaj to kalendarz i ten plik jest dość ważny. Jeśli nie startujecie, nie macie tam żadnych planów na starty, to ten kalendarz możecie po prostu pominąć w budowie tego całego jakby agenta AI, ale ten dokument Excela jest bardzo ważny, żeby on widział, w którym tygodniu aktualnie się znajdujesz. Dlatego jak już Ci wygeneruję ten plan, to ja od razu za pamięci sobie zmieniam na numer 3 i wtedy wiem, że jestem w trzecim tygodniu. Próbowałem to zautomatyzować, żeby mi dopisywał jedynkę i że jak będzie w czwartym tygodniu i następny tydzień będzie piąty, to żeby wracał do jednego, ale jeszcze powiem Wam szczerze, że nie wiem jak to zrobić, bo po prostu robił mi takie coś, że dopisywał mi jedynkę i nie dodawał, a dopisywał i po prostu nie wiem jak to na chwilę obecną zrobić. Jakbym do tego doszedł, to też Wam to na pewno zaktualizuję. Widzicie, że nie jest to bardzo ciężkie zbudowanie takiego swojego agenta AI. Mi to zajęło tak naprawdę wypicie jednej kawy. Oczywiście zajęło mi to wypicie jednej kawy, bo już te wszystkie jakby formuły zmienne i rozgryzione, jak to ma działać, mam. Dlatego postanowiłem się podzielić z Wami tą wiedzą. Może ktoś z Was skorzysta. Dajcie znać, czy skorzystacie i jak w ogóle widzicie takie rozwiązania AI w dzisiejszych czasach, jak to się może przełożyć na trening kolarski. Czy uważacie, że takie rozwiązania mogą zastąpić trenera takiego online, bo wiadomo, że takiego w rzeczywistości, z którym się spotykamy, trenujemy, jest trochę inaczej, ale powiedzmy taka osoba, która też Wam przesyła gotowe rozpiski, która to analizuje i rozpisuje, czy może takie narzędzia niedługo wyprą takich trenerów z rynku. Ja nie ukrywam, że po prostu szukałem rozwiązania jak najtańszego, takiego na które mogę sobie pozwolić, bo ceny prowadzenia treningowego przez ludzi, którzy mają o tym bardzo duże pojęcie, wiedzą co i jak, to naprawdę ceny są takie, że po prostu nie będę wydawał tyle pieniędzy na hobby, bo i tak wiem, że przecież nie będę nigdy walczył o pierwsze, drugie czy trzecie miejsce na pudrę. Ja bardziej walczę o połowę stawki niż o pudło. Może jak ktoś walczy o pudło, to taka opieka trenera w rzeczywistości ma dla niego sens i się przekłada na te ułamki sekund, które ważą na tym, czy będzie czwarty, czy drugi.
Dla mnie ułamki sekund to są, czy będę 95 czy 94. Więc ja bazuję na darmowych rozwiązaniach i dzielę się nimi z Wami. Dlatego jakby były jakieś pytania do tego, jak wykonać tego agenta, jakbyście mieli jakieś pytania, dajcie znać. Ja Wam wrzucę też w opisie link do dokumentu, gdzie będziecie mieli te wszystkie zmienne. Może postaram się też zrobić takiego PDF-a ze screenshotami z tego filmu, z poszczególnych modułów, z opisem, gdzie co powpisywać. Może to też by Wam ułatwiło stworzenie tego agenta, ale to dajcie znać w komentarzach. Jeśli będzie zapotrzebowanie, to stworzę takiego PDF-a i Wam go puszczę za darmo, tak samo jak przekazuję i tą wiedzę, bo nie jesteśmy tu po to, żeby nas sobie nawzajem zarabiać, tylko żeby się wspierać, motywować i razem dobrze się bawić. Także niech moc będzie z Wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!